Nie mogę odmówić sobie przyjemności, aby przedstawić Wam bohatera dzisiejszego odcinka słowami ze strony internetowej producenta. A więc całkowicie nowy SUV klasy średniej przeszedł radykalną transformację, która była możliwa dzięki nowemu lifestyle'owemu podejściu do projektowania, które skupia się na osiągnięciu większej przestrzeni z tyłu. Duża tylna klapa i przestronne wnętrze zapewniają najlepszą w swojej klasie przestrzeń przypominającą, uwaga, taras, która to przestrzeń świetnie sprawdza się w miejskim zgiełku, a jeszcze lepiej na łonie natury. Nowa koncepcja płynnie łączy życie w mieście i na łonie natury, oferując zwiększenie doświadczeń w życiu codziennym. No dużo towaru poszło u kogoś, kto pisał ten tekst. Niemniej to będzie pierwszy test tarasu na karoserii. Drogie ćpuny, Hyundai Taras, zwany w Polsce Santa Fe. To oczywiście nowy Hyundai Santa Fe i być może jak się otworzyły drzwi garażowe i im wyjechałem, to powiedzieliście: ja pierdzielę, jaki sztos. Tak się Koreańczycy nauczyli projektować w zasadzie samochody. Podkupili oczywiście mnóstwo projektantów europejskich, tylko mam takie wrażenie, że o ile w europejskich firmach ci projektanci byli ograniczani wizjami swoich firm, jakimiś tam konwenansami, to tam u Koreańczyków dano im wolną rękę, a jak dano im wolną rękę, to zaczęli szaleć i efekty są takie jak w przypadku Santa Fe. Patrzycie na niego i mówicie też: ale bydle, ale to wcale nie jest duży samochód, jak zerkniecie sobie w jego dane techniczne, bo na długość ma tylko 483 cm. Toyota Highlander dla porównania jest o 15 cm dłuższa, ma 5 metrów niemal. Urósł Santa Fe względem poprzednika tylko o 4,5 cm, a rozstaw osi zwiększył się o 5 cm na wysokość o 7 cm więcej samochodu. To, co zwraca uwagę, to nie tylko te reflektory z takim znaczkiem H, który je wyróżnia, bo w ten sposób ustawiono tutaj LEDy do jazdy dziennej, ale też mnóstwo płaskich powierzchni. Wyobraźcie sobie, że te reflektory są idealnie zlicowane z tą osłoną tutaj. Tak samo tutaj te zderzaki, one są płaściutkie, one mają bardzo mało przetłoczeń. Stylistyczne dodatki to są takie wloty tutaj, wlot duży tutaj. To niestety się bardzo brudzi, więc będziecie mieli dużo do mycia, nie tylko z przodu, ale też na przykład w tym miejscu. To nie jest wlot powietrza, to jest po prostu atrapa, która jest cała wypełniona takimi prostokątami. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 10, jakbyście chcieli. Płaska maska z takimi przetłoczeniami. Płaski całkowicie bok, zobaczcie. I tutaj na tych płaskich bokach też jest minimalna ilość przetłoczeń, jakieś tam dodatki, lusterka, które są umocowane nie tutaj w drzwiach, w szybie, tylko tutaj na drzwiach, na takim wysięgniku. Tu dużo płaskiej powierzchni, zobaczcie na konstrukcję tylnych drzwi. Tu mamy wszystko płaskie, to jest wypłaszczone. Tutaj mamy taki schodek i tutaj tak jakby przedłużenie słupka C w kierunku przodu, natomiast to jest też szybka, a to po to, żebyśmy mogli szybę tutaj otworzyć całą, żeby cała schowała się w drzwiach, ale także po to, żeby delikatnie poszerzyć tę część, bo widzicie, tu jest taki uskok 2-3 cm, z drugiej strony taki sam, to nam daje dodatkowe centymetry tutaj z tyłu. I jak staniecie z boku, to właśnie ten słupek C, ten railing, ten opadający tył, gdzie nie widać reflektora, przypominają Wam jaki samochód? Tak. To jest Land Rover Defender z profilu. Niesamowite, tylko Defender jest jeszcze potężniejszy, jeszcze większy, natomiast tutaj świetnie małe stosunkowo gabaryty współgrają z takim odczuciem wizualnym, że to jest dużo większe auta i dokładnie tak samo jest ze środka. Widzicie jakieś miejsce parkingowe, mówicie: nie no, nie zmieszczę się tutaj, to pod auto kompaktowe. Wjeżdżacie i się okazuje, że on się tam mieści. Świetne uczucie. Tył, nieco bardziej kontrowersyjny stylistycznie, choć z boku ten samochód jest minimalistyczny, jest mało tych przetłoczeń, dużo płaskich powierzchni. Tych płaskich powierzchni też jest tutaj sporo. Sprytnie, ładnie, fajnie ukryto wycieraczkę, nie zaburza estetyki całego tyłu. To na przykład i znaczek Hyundai'a, i ten wielki napis Santa Fe, i jeszcze tutaj plugin. I naprawdę to auto wygląda tak, że lepiej wyglądałoby bez znaczka Hyundai'a. Mówię to naprawdę z ręką na sercu i uczciwie. Moglibyście się pozbyć go z tyłu,
z przodu nikt by nie myślał, że jeździecie Hyundaiem, tylko by pomyślał, że jedziecie jakimś zajebistym, amerykańskim, luksusowym SUV-em. Jest kontrowersyjnie, ale wierzę, że niektórym może się to podobać. Jedno jest pewne, jest inaczej. I znowu też w tych tylnych lampach mamy nawiązanie do literki H, czyli takie 4 po bokach, jedna dłuższa, żadnej listwy świetnej, za to taka czarna, lakierowana, łącząca oba reflektory. Nie jest to elektryk. Ale nie dostaniecie też już klasycznego napędu spalinowego, ani diesla, ani benzyny. Natomiast dostaniecie jedną z dwóch hybryd. Najtańsza wersja jest hybrydowa z napędem naprzód, ma 215 koni. Nieco droższa ma napęd na 4 koła, a w naszym przypadku mamy hybrid, ale plug-in napęd. Ten hybrid plug-in napęd oznacza, że mamy tutaj 1.6 silnik o mocy 160 koni doładowany, który jest wspierany przez dosyć mocnego elektryka. Elektryk ma 93 konie mechaniczne. Łączna moc systemowa całego układu, czyli spalinowo-elektrycznego, to 253 konie i około 370 Nm. Przyzwoicie i solidnie. Oprócz tego jest oczywiście bateria. Bateria jest umieszczona pod fotelem pasażera i ma 13,8 kWh pojemności, co też jest bardzo przyzwoitym rezultatem, bo pozwala mu przejechać według WLTP 55 km wyłącznie na prądzie, a jak jeździcie po mieście, to podobno nawet 65 km. Ładowanie, z tej strony klapka do wlewu paliwa, bo oczywiście możecie jeździć też jak klasyczną hybrydą, a z tej strony klapka, gdzie go sobie podłączacie na przykład w domu. I wcale to nie oznacza, że jak podłączycie w domu, to ładujecie wolno, ponieważ jak ze zwykłego gniazdka 230 V będziecie ładowali sobie Santa Fe plugina, to potrwa to około 6-7 godzin. Ale jak macie szybszą ładowareczkę, którą podłączycie sobie do siły na przykład, to ładowarka pokładowa tutaj ma 3,6 kW pojemności, co oznacza, że w 3,5 godziny naładujecie go sobie do pełna i przejedziecie potem te 55 albo 65 km, jeżeli po mieście. W realu pewnie trochę mniej, ale w pluginie 50 km czy nawet 45 to do codziennej jazdy powinno w zupełności wystarczyć. Skrzynia automatyczna 6-biegowa, klasyczna, odpowiada tutaj za przeniesienie całej tej mocy na koła i przenosi ją na 4 koła. Oczywiście za pośrednictwem Haldexa, czyli jak normalnie jedziecie, to tutaj głównie jest napędzana przednia oś i te 253 konie i prawie 400 N tu trafia, natomiast do 50% może zostać przeniesionych na tylną oś. I plugina z napędem wyłącznie naprzód nie ma, przynajmniej na razie, jest tylko dostępny w wersji AWD. A we wnętrzu można mieć wersję 7-osobową, 6-osobową, która w drugim rzędzie ma kapitańskie fotele, albo 5-osobową. My mamy tę najbardziej praktyczną, dla największych rodzin przygotowaną, czyli 7-osobową. 2 fotele z przodu, kanapa z tyłu i tutaj 2 dodatkowe ukryte fotele. Zanim będziemy je sprawdzali, pojemności bagażnika jako takiego Hyundai nie podaje na razie. Brak danych w cenniku i w katalogu, ale w momencie, kiedy nagrywamy ten samochód, to jesteśmy na miesiąc przed jego oficjalną premierą w Polsce. Jeszcze nikt go nie miał, to jest pierwszy egzemplarz w Polsce. De facto przedstawić go będziemy mogli Wam dopiero pod koniec sierpnia, choć nagrywamy ten materiał w okolicach połowy lipca. No to co my tu mamy w tym bagażniku? No tak na oko sporo przestrzeni, przynajmniej 600 litrów. Tutaj nic już nie schowamy, nie ukryjemy poza jakimiś tam narzędziami, zestawami naprawczymi, pierdołkami. No bo mamy 2 te dodatkowe fotele. Tutaj mamy gniazdko zapalniczki, ale oprócz gniazdka zapalniczki w pluginie mamy też takie gniazdo standardowe 230 V, a w zasadzie tutaj 220 V. Można podłączyć tu urządzenia o mocy 200 W. Problemów ze spakowaniem się, jak jedziecie we 4 czy 5 osób, mieć nie będziecie zdecydowanie. O! 2 walizki, mnóstwo przestrzeni jeszcze zostaje tutaj z przodu, tam z tyłu. Oczywiście roletkę teraz mamy zdjętą i w momencie, kiedy jest założona, to faktycznie ona nieco ograniczy Wam możliwości załadunkowe tego bagażnika, bo będziecie musieli pakować się w mniejsze walizki, bo jak tak ją postawię, to widzicie, tu już rolety nie zapnę, chociaż walizka jest nadal na równi ze szczytem oparcia kanapy.
tylnej. Więc szkoda, że tej rolety nie zainstalowano na przykład gdzieś tutaj, w tym słupku C. Nie przemyślano tego tak, żeby mogła się zasuwać na tej wysokości, bo nadal mielibyśmy fajną widoczność do tyłu. Bardzo nisko jest osadzona ta roleta i niestety to jest minus tego rozwiązania. Plus jest taki, że jakbyście potrzebowali nieco więcej przestrzeni, a dzieci mają krótkie nóżki, te, które siedzą z tyłu, to możecie sobie, przesunąć kanapę troszeczkę więcej, tu zobaczcie nadal ile jest miejsca, proszę, i robi Wam się jeszcze więcej tej przestrzeni w bagażniku, czyli przesuwacie sobie te walizki głębiej i tu jeszcze jest mnóstwo miejsca. Oczywiście jak nie wieziecie roletki, nie chcecie roletki, nie potrzebujecie roletki, no to w ogóle tutaj wchodzi jeszcze taka trzecia, a może nawet i czwarta duża walizka i jeszcze zostaje miejsce z przodu, czy to na małe walizki, czy to na plecaki. Więc za możliwości załadunkowe przy 5 osobach na pokładzie 5+. Wolałbym, żeby był albo ciut głębszy, albo żeby ta roletka była ciut wyżej, ale to jest naprawdę jedyny taki niuans, jedyny brak. No a drugi brak to jest brak miejsca na roletkę. Jak już ją sobie zdemontujecie, bo tutaj wchodzi, tu wchodzi, nie, tutaj niestety nie wchodzi. Mogłaby wchodzić, bo widzę, że tutaj jest takie miejsce, zobaczcie. Normalnie w wersji 5-osobowej prawdopodobnie wchodzi, bo na szerokość byłoby ok, albo i nie ok, nie ok. Ale tu ma takie dziwne wgłębienia, w tym miejscu i w tym miejscu, więc możliwe, że w 5-osobowej jest to wszystko po prostu inaczej zrealizowane, inaczej przemyślane. Przemyślano fajnie składanie tylnej kanapy, bo naciskacie i Wam się składają. Teraz jest tam zagłówek wysunięty, więc się całkowicie nie złożyła. No i jest jeszcze przesunięta, ale złoży się. Natomiast to, czego nie przemyślano, to nie rozumiem, dlaczego podobnie jak w Hyundai Tucsonie, ta tylna kanapa nie jest dzielona w proporcjach 40, 20, 40, ani nawet nie ma żadnego otworu w miejscu podłokietnika, żebyście mogli przewieźć dłuższe przedmioty. To oznacza, że macie wielkie, gigantyczne auto z naprawdę sporym bagażnikiem, przestronne, ale jak jedziecie na narty i macie swoje narty, to i tak Hyundai Was zmusza do tego, żebyście kupili boks dachowy, jechali, żeby szumiało, żebyście ponieśli dodatkowy wydatek i na sam boks, i na paliwo, bo nie mógł zrobić dzielonej kanapy tak, żeby się środeczek ładnie składał i 4 osoby, żeby jechały z nartami w środku, z butami i z całą resztą bagaży. Teraz, jeżeli chodzi o dodatkowe siedzenia, bardzo łatwo się je otwiera, pociągacie sznureczek, podobnie łatwo się chowa, nie ma elektryki i bardzo dobrze, bo nie obciąża ta elektryka dodatkowo samochodu, a to się robi po prostu szybko i bardzo praktycznie. Do tego możecie regulować pochylenie. Jak dzieciaki albo osoby siedzące tutaj są mało wymagające, jeżeli chodzi o komfort, to mogą siedzieć bardziej w pionie. Proszę bardzo. Mówicie im, że tatuś z mamusią muszą przewieźć jeszcze kosmetyczkę mamusi, w związku z czym jedziecie wyprostowani jak na ławce w parku. Ale wtedy wejdzie Wam tutaj duża walizka, a jak macie takie kabinóweczki, to tych kabinóweczek tutaj kilka sobie ustawicie. Może nie tyle, co w Toyocie Highlander, która za trzecim rzędem ma naprawdę sporo miejsca i tych kabinówek mieści chyba 5 czy 6, ale i tak jest całkiem nieźle. Jak pochylicie, no to już tak łatwo nie będzie, bo ta przestrzeń tutaj się ogranicza. I tutaj nam się na pewno nie zamknie klapa bagażnika. A ciekaw jestem, słuchajcie, czy ta sztuka się uda. Jeżeli to by się udało, to naprawdę, no kurna, nie ma lipy. No mają rację w Hyundaiu. U mnie na tarasie też się mieszczą dwie walizki. To przeprowadzimy teraz eksperyment. Lenar! Z przodu siada tatuś. Tatuś się przesuwa, tatuś ma wygodnie, prowadzi mamusia, tatuś ma miejsce tu na kolanka, no siedzi sobie wygodnie, mnóstwo miejsca nad głową, to jest zaskakujące. I teraz tatuś ma 2 rosłych synów. Każdy z synów ma 1,65 m. To jest mój jeden syn, już dorósł, to jest mój drugi syn. Na szczęście wzrost odziedziczyli po mamusi. I proszę bardzo, synek, poczekaj. Lenar, ty tutaj możesz nie dostać, bo tu jest jeden taki przycisk, ale tu jest drugi dla mniejszych osób. Naciśnij. Brawo! Synek 1,65 m, chodzi na siłownię, jak widać, więc już jest dobrze przypakowany. To możemy złożyć, żeby pokazać Wam ilość tego miejsca. I teraz tak, drugi synek wsiada do przodu, tutaj. Może sobie regulować oparcie, prawie się położyć. To pokażę ja później. Dobrze.
Czy tam synek ma miejsce na kolana? Jest elegancko. Czy mogę jeszcze przesunąć? Można, no. Tyle? Można nawet jeszcze. Można jeszcze. Synek jest mało wymagający. Widzę, pokaż. Nie no, trochę ci zrobię więcej, bo drugi synek tu będzie miał za dużo miejsca. Proszę, a drugi synek siada tu. I tatuś 1,95 m, synek, ile ty masz synek? Nie no, synki mają jakieś 1,65 m, może 1,70 m. Nie, Leonard, ty podchodzisz pod 1,70 m? Nie do końca, ale prawie. Tak, nie do końca. No, ale i zobaczcie, i wtedy naprawdę 3 takie osoby za sobą siedzą dosyć wygodnie. Michał, nasz producent, ma jeszcze tutaj miejsce na kolana, tamten Michał z tyłu siedzi. Teraz zobaczę, czy ja tam wejdę. Co tu mam? Mam podłokietnik, twardy akurat. Mógłby być wyłożony jakimś miękkim materiałem, ale za to każdy z nich, i prawy i lewy, mają 2 uchwyty na kubki. To, co jest fajne, to mam tutaj dostęp do tego gniazdka 230 V. Mam niezależne gniazda USB-C z tyłu dla 3. rzędu siedzeń. Tu jedno i tutaj drugie. Mam nawiewy, ale oprócz tego możliwość wyłączenia, włączenia klimatyzacji i regulacji siły nawiewu. Tego właśnie, prawego i lewego, jest tylko jedno pokrętło po jednej stronie, po drugiej nie ma, więc jak tutaj ustawicie moc nawiewu, to taka sama obowiązuje wtedy po lewej stronie. No i 2 uchwyty na kubki po każdej stronie. Nie wiem, czemu akurat 2, co 2 osoby wychyleją 4 butelki, no ale są. Ten otwór drzwiowy naprawdę jest wielki. Drzwi otwierają się pod kątem niemal 90 stopni do nadwozia i naprawdę jest tutaj mnóstwo miejsca, żeby wsiąść, żeby wysiąść, czy na przykład, żeby zamontować foteliki Isofix. A teraz sobie usiądę z tamtej strony w takiej maksymalnie komfortowej pozycji. Tu się jedzie prawie na leżąco, jak 5 osób tylko siedzi. Naprawdę uczucie jest takie, jakby ten samochód miał ponad 5 metrów długości. Genialnie mu tę przestrzeń w środku zaprojektowano. Te płaskie powierzchnie po bokach sprawiają, że tutaj jest mnóstwo centymetrów, a nawet metrów w każdym kierunku. Do tego jest mnóstwo fajnych, praktycznych rozwiązań. W każdym fotelu macie 2 haczyki, na których dzieciaki mogą sobie, nie wiem, worki powiesić z butami, albo jakieś siateczki z duperelami, plecaczki. W każdym fotelu jest gniazdo USB-C dla pasażerów, którzy siedzą z tyłu. Nie ma 3. strefy klimatyzacji, co ciekawe tutaj, natomiast są nawiewy. Z praktycznych rzeczy, zobaczcie, tu macie wysuwany taki schoweczek, spód jego wyłożony jest przyjemną wykładziną. Tutaj schowek pomiędzy przednimi fotelami otwiera się albo w ten sposób, więc nawet jeżeli dzieciaki coś tam wiozą, to mogą sobie otworzyć. Ten schowek ma taką przegródkę, taką tackę, proszę. Można ją wyjąć, można ją gdzieś zabrać, można zanieść. Wówczas jest bardzo głęboki, bo dokładnie aż do tej szufladki sięga. Wow! Wow! A jak to wrzucicie tutaj, to jest oddzielona ta górna część tego schowka od tej szufladki w tym miejscu. W drzwiach zmieścicie raz, 2, 3 butelki tego typu. W drzwiach znalazł się jeszcze nie tylko otwierak do szyb, przycisk do otwierania szyb, ale znalazł się też przycisk do podgrzewania skrajnych foteli. Tutaj mamy roletkę. Roletka nam zasłania całą powierzchnię szyby, a nie tylko tę część, i mamy naprawdę bardzo przyzwoite materiały wykończeniowe. To wygląda na skórkę. Nie wiem, czy to przeszycie jest z wtryskarki, czy nie. Wydaje mi się, że tak, ale mogę się mylić, bo jest miękkie i wygląda naprawdę przyjemnie i estetycznie, i dopiero jak zaczynacie się przyglądać, to budzi to Wasze wątpliwości i nie wiecie, czy jest prawdziwe, czy nie. Z daleka w ogóle nie zwracacie na to uwagi. Tutaj szczotkowana stal, przy czym pewnie jest to plastik pokryty specjalną farbą. Tutaj drewienko, tutaj miękkie, tu przyjemne. Plastikiem wyłożono tę część. Audio Bose za dopłatą albo w najwyższych wersjach wyposażenia w standardzie. Gwarantuję Wam, że jak wsiedlibyście do Hyundai'a Santa Fe, nie wiedząc jaka to jest marka, nie wiedząc jaki to jest samochód, i zajęlibyście miejsce za kierownicą, to byście pomyśleli, jaki fajny Range Rover. Nie tylko z zewnątrz boczną linią przypomina Defendera, ale wszystko tutaj jest bardzo
bardzo pod względem i jakości, i układu, i tej kierownicy podobne do Range Rovera. Tu już nie ma znaczka Hyundai'a, tylko są te 4 kropki, takie jak na przykład w Ioniqu 5. Śliczna jest ta kierownica, bardzo ładnie wszystko wygląda. 2 zakrzywione ekrany, zegary cyfrowe plus multimedia, każdy ma 12,3 cala. Nie drgnie nawet, tak jest zmontowany. To wszystko tutaj miękkie i przyjemne, tu miękko i przyjemne, bardzo ładne drewienko. Te boczki tutaj miękkie, nic nie lata, nic nie trzeszczy, zero, tym się w ogóle nie da ruszyć. To samo na drzwiach, zobaczcie tutaj jak wygląda ten panel, gdzie mamy na przykład pamięć foteli również i możemy sobie w 2 pozycjach go zapamiętać. Pod względem materiałów, designu naprawdę petarda. Tu jeszcze nawet o takie też satynowe elementy. Tutaj satynowy i taka listwa świetlna, tutaj pionowe listwy świetlne. Ekran podobny jak na przykład w Hyundaiu Tucsonie, ale świetnie działa. Jest dotykowy, ale naprawdę tak, pokrętła do regulacji temperatury, więc łatwo to się robi. Każdy z przycisków działa bardzo szybko i bardzo sprawnie. Fotele oprócz podgrzewania mają też wentylację i bardzo łatwo się je włącza. Bardzo responsywne tu jest. Klasyczne przyciski pozostały do wybierania niektórych funkcji w multimediach. Same multimedia bardzo szybkie, bardzo intuicyjne. Panel główny, można sobie tutaj go skonfigurować po swojemu, czyli przenosić na przykład te klocuszki wszystkie. Każdy kolejny panel ma przyporządkowane ikony, które są czytelne, ładnie opisane i no petarda. Petarda, jestem w szoku, jak nauczyli się doskonale robić samochody Koreańczycy pod każdym w zasadzie względem, także praktyczności. Tutaj jeden schoweczek wygumowany, żeby nic nie latało. Tutaj półeczka na telefon, chusteczki, cokolwiek innego, też wygumowana. Oprócz tego schowek, co ciekawe, schowek już wyłożony tylko normalnym, twardym plastikiem. Wielkie kieszenie w drzwiach, które też pomieszczą wodę. Tutaj przestrzeń wolna pod konsolą środkową, która jest taka wisząca, też wygumowana, więc możecie tam nawet większe przedmioty wrzucić. Tam jest gniazdko zapalniczki. Oczywiście są też gniazdka USB-C. Tu jedno, tu drugie. To drugie działa na tej zasadzie, że możecie wybrać, czy jest tylko do ładowania, czy jest i do ładowania, i połączenia się z multimediami, na przykład przez Apple CarPlay albo Android Auto, przy czym jedno i drugie jest już bezprzewodowe. 2 ładowarki indukcyjne. Pokazuję Wam, proszę, to czy ładuje i jaki jest poziom naładowania baterii. I ta identycznie. Petarda. I od razu się zapala i od razu wiecie, czy się ładuje, czy zerwało połączenie, czy nie. Tutaj są podgumowane to, więc absolutnie nic się nie przemieszcza. W dodatku ta część ładująca jest nieco wyżej po to, żeby zapewnić lepsze chłodzenie, albo po to, że jak macie telefon z wystającym aparatem, tak jak mój, to idealnie przylega i w ogóle się nie porusza. 2 uchwyty na kubki, podłokietnik już Wam pokazywałem. Wow! Osiągi podczas jazdy na samym elektryku nie będą spektakularne, bo to tylko 93 konie mechaniczne, ale też ciutkę ponad 300 Nm. Więc taki moment ruszenia samego jest mega dynamiczny. Do tych 50-60 na godzinę, czyli do prędkości takich typowo miejskich, naprawdę nie można mu absolutnie zarzucić braku wigoru. Zobaczcie, teraz wejdę w tryb Eco. Tryb Eco, wejdziemy sobie w tryb elektryczny, o, i pyk, jedziemy. Raz, dwa się zbiera. I mówię, do tych 50-60 na godzinę w zupełności to wystarczy. Teraz natomiast wchodzę sobie w tryb hybrydowy, celowo go wymuszam. Te 3 są tryby pracy. Jest tryb elektryczny, tryb automatyczny, gdzie on decyduje sobie, kiedy jedzie na elektryce, a kiedy jedzie w trybie hybrydowym, i tryb hybrydowy. Nie ma trybu ładowania baterii, natomiast kiedy wejdzie się w sport, to on wtedy ma wymuszony tryb hybrydowy i oszczędzania energii, oszczędzania baterii. Więc mam nadzieję, że na te 5 km nam wystarczy tej elektryki po to, żebyśmy 0-100 sobie sprawdzili. Celowo rozładowaliśmy baterię niemal do końca, zostawiliśmy sobie zasięg tylko na 5 km, bo wiadomo, że plug-in w elektryce zawsze jeździ fajnie. Nas bardziej interesuje to, jak on będzie jeździł w trybie hybrydowym. Zawieszenie, nie ma żadnej pneumatyki tutaj, mamy jedynie nimwomat na tylnej osi, który ją wyrównuje, ale jak świetnie wybiera zawieszenie. To jest standardowa prędkość samochodów na tej drodze.
W tym momencie wynosi całe 11 km na godzinę. Tak, tutaj dokładnie auta się poruszają, bo takiej jakości jest ta droga. A tutaj, zobaczcie, jedziemy sobie 5 dyszek. Zawieszenie świetnie wyciszone, rewelacyjnie wybiera te wszystkie nierówności. Charakterystykę ma bardzo pneumatyczną, powiedziałbym. Trochę naprawdę działa jak pneumatyka, w takim sensie, że to wybieranie jest tak dobre, że buda samochodu zdaje się być prosto, a pracują tylko koła. Oczywiście czuć, że trochę się tam trzęsie, trochę się telepie, ale jest fenomenalnie jak na auto tej klasy ze standardowym zawieszeniem, które nie ma nawet aktywnych amortyzatorów, więc nie można ich w żaden sposób utwardzić. Jak zerknąłem sobie w dane techniczne tego auta, no to mówię tak. No niby mocniejszy niż zwykła hybryda, ale też sporo cięższy. Poza tym mamy porównanie z Tucsonem typowo hybrydowym, którym jeździliśmy i nas zaskoczył, bo choć miał 215 koni mechanicznych, to wynik od 0 do 100 był lepszy. Ale do tego auta wsiadałem no z delikatną obawą, że będzie słabo, jeżeli chodzi o dynamikę. Bo po pierwsze, plug-in względem hybrydy jest 200 kg cięższy, a po drugie Santa Fe względem Tucsona jest 200 kg cięższe, więc razem robią nam się tutaj 2 tony, podczas gdy Tucson ważył 1600 kg. Więc mówię, no nie wróżę tutaj sukcesów, ale tak jak teraz włączyłem sobie ten tryb sportowy, to temu autu naprawdę nie można zarzucić braku dynamiki. W takiej normalnej, codziennej jeździe, jak mu depniecie i chcecie szybciej pojechać, to on się mega dobrze zbiera. Czuć, że ciągną go te newtonometry z silnika elektrycznego. One mają trochę inną charakterystykę, bo od razu od samego dołu tutaj występuje pełen moment obrotowy, więc najpierw ciągnie go elektryka, a później gdzieś tam w drugiej kolejności ten silnik spalinowy. Ale jest naprawdę dobrze. Owszem, nie są to spektakularne osiągi i nie będą nigdy, natomiast jak na duży samochód z dosyć małym pluginem, bo 1.6 silnik spalinowy i ten elektryczny 90 parę koni mechanicznych, to jest naprawdę nieźle. I ciekaw jestem, jaki będzie wynik 0-100. O, widzicie? Jadę w sporcie, w trybie hybrydowym i zasięg rośnie, więc to jest jedyny sposób na podładowanie baterii w czasie jazdy, ale wtedy niestety spalanie mamy, o, takie jak tutaj widzicie, 14,7 litra. Więc ja sobie wychodzę już teraz z tego trybu sport, przynajmniej na razie. Wchodzę sobie w tryb Eco. O. Ale też wchodzę nie w tryb automatyczny, tylko w tryb hybrydowy. Teraz mam nadzieję, że będzie oszczędzał baterię i resetuję komputer. Bardzo ma przyjemne zawieszenie i układ kierowniczy. Z jednej strony nie są nastawione wyłącznie na komfort, bo tutaj nic nie buja, bo ten układ kierowniczy nie jest zbyt miękki, zbyt lekko nie pracuje. Z drugiej strony nie jest też mega sportowo, czy nie jest zbyt twardo i nie pracuje to wspomaganie zbyt ciężko. Raczej jestem zaskoczony tym, jak fajnie, płynnie, mięsiście tutaj to wszystko działa. Jest naprawdę tak, jak być powinno w takim aucie. To, co w trybie hybrydowym nie tyle może przeszkadzać, co jest zauważalne, to nie tak dobra płynność działania tego napędu, jak w przypadku hybrydy Tucsona, tej klasycznej. Tam zdecydowanie to poprawiono po liftingu i w tamtym aucie nie ma się czego czepiać, może z trochę zbyt dużych przełożeń tej skrzyni biegów, w sensie nawet nie tyle długich, co wyczuwalnych zmian przełożeń. No i już jak jedziemy spokojniej w trybie hybrydowym, no to straciliśmy na napędzie elektrycznym zaledwie kilometr na 5 kilometrach przejechanych, a średnie spalanie mamy 6,9 w tym momencie, przed chwilą było 6,5. Teraz pojedziemy sobie 120, oczywiście w trybie hybrydowym. Cicho, jest bardzo dobrze wygłuszony. Słyszę tylko trochę szumów wiatru tutaj, jeżeli chodzi o słupki boczne, ale na przykład od silnika, od układu wydechowego, od zawieszenia to jest petarda. Tutaj mamy w dodatku niekorzystną tą nawierzchnię, bo ona jest delikatnie betonowa i w niektórych autach mocno czuć i słychać te szumy opon. Tutaj jest naprawdę dobrze. Niestety nie będzie dobrze, jeżeli chodzi o zużycie paliwa w trybie hybrydowym przy takich prędkościach 120-140 na godzinę. 120 jeszcze jak Cię mogę, ale jak rozładuje Wam się bateria i będziecie jechali 130-140 na godzinę, to musicie się liczyć z takim zużyciem paliwa, czyli około 10 litrów.
I to niestety jest największa wada plugina. Plugin świetnie sprawdzi Wam się w mieście. Naprawdę, te 90 parę koni mechanicznych w zupełności wystarczy do tego, żebyście mogli sobie codziennie śmigać po mieście. Praktycznie nie rozładujecie tej baterii. Codziennie tylko na 3, 4, 5 godzin ze zwykłego 230 V do gniazdka i codziennie macie ten zasięg na 50-60 km. I w takich warunkach Santa Fe plugin sprawdzi się super. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Natomiast jak tylko pojedziecie nim w dłuższą trasę i wyczerpie Wam się akumulator, wyczerpie Wam się bateria, no to efekty będą takie jak na załączonym obrazku. 10 litrów. I to jesteśmy niezaładowani, a wyobraźcie sobie, że jedziecie w dłuższą trasę, a przecież takim autem to chętnie byście sobie czmychnęli do Chorwacji, to będziecie... No co, 11, 12? Tak, to będzie całkiem realny wynik. 11-12 litrów paliwa średnio. A przy takim zużyciu paliwa, jak pojedziecie, to nawet to spalanie nie będzie, powiem Wam, tragedią. Tragedią to będzie zasięg, ponieważ plugin ma tylko 47 litrów pojemności zbiornika paliwa. Więc realnie, żeby nie mieć strachu przed zasięgiem, czyli i tak będziecie zawsze mieli 50 km zapasu, to będziecie się tankowali co 300, maksymalnie co 350 km. Wyobrażacie to sobie? Ja już nie mówię o sytuacji, kiedy pojedziecie do Niemczech i będziecie chcieli jechać 150, 160, może 170 na godzinę. To wtedy musicie liczyć się ze spalaniem na poziomie 14-15 litrów. Niestety i nawet na 4 koła robi swoje i masa, i to, że PHEV działa trochę inaczej niż HEV po rozładowaniu tej baterii. W sensie niby tak samo, oczywiście w odczuciach z jazdy, ale zużycie paliwa będzie większe. Najpierw sprawdzimy przyspieszenie do setki na samej elektryce. Fajna jest klimatyzacja, że tryb auto włączacie tym pokrętełkiem, ale jednocześnie ma on 3 prędkości pracy. To jest taki delikatny, średni albo mocniejszy. I zajebiście gra. Bose tutaj. Nie dojechaliśmy do 100 na godzinę na elektryce, bo się włączył spalinowy. Niestety. Dobra, to wprowadzimy taki 0,60. Pyk. I ten start jest naprawdę dobry. Bystry. Taki zdecydowany. Ale potem, powyżej 60 na godzinę, no to się zaczynają nam problemy. Czujecie, jak ta skrzynia zmienia biegi. W pluginach właśnie takich z bezstopniowymi skrzyniami biegów jest znacznie lepiej. Znacznie lepiej, bo nie traci cennych sekund samochód na zmiany przełożeń. A tutaj efekty są takie, że 0-100 21,5 sekundy tylko na elektryce. Natomiast do tych 50 na godzinę jest naprawdę dobrze, bo to 5,66. No dobra, ale teraz w takim razie wchodzimy sobie w tryb sportowy, wyłączamy kontrolę trakcji. O! I teraz czuć, jak ta skrzynia przeciąga te biegi, że to nie jest taka szybka, płynna zmiana. Jest spektakularny. Ja nie wiem, co Hyundai porobił. Tucson nam zrobił 0,5-0,6 lepszy czas, a ten skubany zrobił o sekundę lepszy czas, niż podaje producent. Zamiast 9,3 zrobił 8,26. 8,26. Przyspieszenie od 0 do setki. To teraz tryb auto. Sobie niech sam decyduje, kiedy jedzie w elektryce, a kiedy jedzie w hybrydzie. I zostało nam 4 km zasięgu na napędzie elektrycznym. Przy czym stan baterii pokazuje 26% i tylko 4 km. I może Wam się wydawać, że jak sobie poobliczacie, kurde, to jak ma 100%, to nie ma 50 km zasięgu, tylko ma tego zasięgu 16 km. Nie, to tak nie działa. Zero się pojawi już za chwilę przy mniej więcej 20% baterii, bo te 20%, które zostanie, to będzie bufor, taki bufor, który pozwoli mu jechać cały czas w trybie hybrydowym, czyli rozładowywać trochę tę baterię, doładowywać, natomiast zasięg na samym elektryku będzie już niemożliwy.
Oczywiście, jak dziennie macie do zrobienia 100 km, to zużycie paliwa też będzie bardzo przyzwoite, no bo 50 przejedziecie na prądzie, drugie 50 przejedziecie na silniku spalinowym, powiedzmy średnio zużywając 8-9 litrów, no bo nie będziecie jechali tylko autostradą, nie? No to średnio z dnia Wam wyjdzie 4 litry, 4,5, to wszystko, więc jak macie nawet trasę w ciągu dnia do zrobienia 200 km i nie macie możliwości doładowania się po drodze, to też będzie przyzwoicie, bo to będzie 6-7 litrów, bo będziecie mieli 50 na prądzie, 150 na spalinie, więc nawet jak te 150 to będzie średnia 10, ale dorzucicie do tego te 50, to i tak wyjdzie Was średnia 7,5 nieźle. To auto będzie mało ekonomiczne w momencie, kiedy przyjdzie Wam pokonać te dłuższe dystanse od powiedzmy 300, 400, 500 km w górę. Jak pojedziecie nad morze 350 km, nie będziecie mieli gdzie go podłączyć do prądu i będziecie musieli wrócić 350 km, no to już ta średnia z takiej podróży będzie wysoka, a najgorsze będą, chociaż tu jeszcze te częste postoje nie muszą być tak uciążliwe, bo to dojeżdżacie na miejsce, tankujecie się i wracacie, to jeszcze ok. Natomiast mówię, plug-in, właśnie te krótsze dystanse, miasto, jazda bocznymi drogami, na przykład jazda bocznymi drogami, czy nawet po mieście z rozładowaną baterią nie są takie uciążliwe i nie powodują diametralnego wzrostu zużycia paliwa, bo ten samochód w takich warunkach będzie się z rekuperacji często podładowywał. Hybrydy lubią taką jazdę, bo częściej właśnie wyłączają sobie spalinę, jadą na elektryce, ta elektryka odzyskuje dużo energii z hamowań, ze zwalniania. Problemy zaczynają się na ekspresówce i na autostradzie, kiedy jedziecie cały czas jednostajną prędkością, kiedy cały czas ten silnik spalinowy jest włączony, tak jak teraz mój, i cały czas ma te 2500 obrotów przy 120 km na godzinę. I wówczas to zużycie paliwa będzie rosło i będzie wysokie w pluginie. W hybrydzie myślę o 2 litry niższe, dlatego jeżeli dużo jeździcie, bierzecie hybrydę, jeżeli mniej jeździcie, a głównie po mieście, bierzecie plugina. Przezajebiste. Komfort jazdy, działanie tego wszystkiego, jakość wykonania, przestronność, praktyczne rozwiązania, bagażnik, to jak się siedzi w trzecim rzędzie siedzeń, to ile jest miejsca na tej kanapie drugiej, to jak można regulować, jakie są przemyślane rozwiązania, jakie są schowki, schoweczki, dupereleczki, tam gdzie powinno być miękko jest miękko, świetnie działają multimedia, jest dobrze wykuszony od wiatru, od podwozia, od silnika również, dynamika lepsza niż podaje producent, fajny ten panel, estetycznie, nowocześnie, no, Hyundai i ja. Wiecie, to dokładnie taki powinien być tytuł tego odcinka. Hyundai Santa Fe, czyli ja